Zapraszam na test Volvo XC60 drugiej generacji, które w 2022 roku przeszło facelifting. Zmiany subtelnie zmieniły nadwozie oraz wnętrze, pojawiła się też nowa technologia. Poza nowymi wzorami felg zmienił się przedni zderzak oraz odświeżona została atrapa chłodnicy. Nie było potrzeby chyba robić większych zmian, skoro na całym świecie sprzedano już ponad 1,5 miliona egzemplarzy modelu XC60, a rok 2024 przyniósł jego rekordową sprzedaż. XC60 jest dużym SUV-em, a jego długość wynosi około 471 cm, rozstaw osi około 287 cm, a prześwit w opcji z zawieszeniem pneumatycznym, które właśnie mamy, to dokładnie 205 mm. Szerokość nadwozia bez lusterek wynosi trochę ponad 190 cm. Wersja napędowa testowanego egzemplarza ma oznaczenie B5 AWD. Oznacza to, że jest to standardowy napęd, ale nie można mieć do niego żadnych uwag. Moim zdaniem świetnie pasuje do tego samochodu. Za chwilę omówimy napęd i jego parametry oraz spalanie, ale teraz sprawdź proszę, czy masz subskrypcję z zaznaczonym dzwoneczkiem, bo bardzo liczę, że zobaczysz mój kolejny film. Jeśli zdecydujesz się dać kciuk w górę lub napisać komentarz, to w ten sposób możesz mi pomóc w kolejnych testach coraz ciekawszych samochodów. Możesz też wspierać kanał, szczegóły w opisie lub po kliknięciu przycisku pod filmem. Z góry dziękuję. Sprawdźmy w takim razie, co mamy pod maską. Maskę możemy bez problemu otworzyć jedną ręką, bo jest wspomagana 2 siłownikami. W naszym samochodzie testowym jest podstawowa jednostka napędowa o oznaczeniu B5, co oznacza, że mamy do czynienia z 2-litrowym 4-cylindrowym silnikiem benzynowym z miękką hybrydą. Silnik benzynowy generuje moc 250 koni mechanicznych oraz ma moment obrotowy 360 Nm i jest wspomagany przez silnik elektryczny o mocy 14 koni oraz w momencie obrotowym około 40 Nm. Dodatkowe wsparcie silnika elektrycznego jest szczególnie odczuwalne podczas ruszania oraz w początkowej fazie przyspieszania. Przyspieszenie od 0 do 100 km wynosi 6,9 sekundy, a prędkość maksymalna jest ograniczona, jak w każdym Volvo, do 180 km/h. W porównaniu do konkurencji premium, czyli BMW X3, Audi Q5, Mercedesa GLC oraz Lexusa NX, Volvo XC60 ma najmocniejszą jednostkę napędową w podstawowej wersji i do tego jest ona z napędem na 4 koła. Moim zdaniem pod względem ceny do wyposażenia może w tym porównaniu wypaść najkorzystniej. Zobaczcie jeszcze, jak wysoko nosi się maska. Podczas ewentualnych prac serwisowych to na pewno jest duże ułatwienie. A teraz zamykam maskę i zaraz Wam przedstawię, jak podczas testu wypadło zużycie paliwa. Zacznijmy od tego, że mamy do dyspozycji duży zbiornik paliwa, bo mieści on aż 71 litrów, co przekłada się oczywiście na duży zasięg. Podczas tankowania nie musimy się angażować w odkręcanie korka, bo mamy zawór sprężynowy, więc tylko wsuwamy pistolet i tankujemy. W moim teście na autostradzie samochód spalił 9,5 litra na 100 km przy średniej prędkości 132 km/h na dystansie 174 km. W związku z tym w przybliżeniu możemy liczyć na zasięg w granicach 700 km. W Volvo współczynnik oporu powietrza jest na poziomie 0,32. Jest to typowy wynik dla SUV-ów klasy premium tej wielkości. Myślę, że spalanie na autostradzie jest na całkiem przyzwoitym poziomie, mając na uwadze wielkość samochodu oraz silnik benzynowy o dużej mocy. W czasie mojego testu sprawdziłem też oczywiście zużycie paliwa w trybie miejskim. W tym wypadku dużo z pewnością zależy od warunków jazdy, w jakich się jeździ, ale w moim przypadku wyszło to 11,4 litra na 100 km na dystansie ponad 200 km. Tak jak w poprzednich testach, myślę, że przy standardowej jeździe miejskiej, gdybym nie robił dodatkowych prób na postojach związanych z testem, pewnie wynik byłby trochę niższy,
Prawdopodobnie dałoby się zejść poniżej 11 litrów, ale nie sądzę z kolei, żeby udało mi się realnie zejść poniżej 10 litrów. Moim zdaniem uważam, że jak na silnik benzynowy o tak dużej mocy, wynik jest całkiem ok. Jestem jednak ciekawy, jak to wygląda w przypadku stałych użytkowników XC60B5. Jeśli jesteście posiadaczem tego samochodu, podzielcie się w komentarzu, jak zużycie paliwa wygląda u Was. Zobaczmy teraz, jaki mamy bagażnik do dyspozycji. Już w drugiej wersji od dołu Core za dopłatą 5000 zł mamy m.in. elektrycznie otwieraną klapę bagażnika, system bezkluczykowy oraz otwieranie gestem. Dodatkowo jeszcze w tej cenie są elektrycznie składane zagłówki tylnych siedzeń oraz czujniki parkowania z przodu. Roletę możemy jednym ruchem podnieść do góry i mamy pełny dostęp do bagażnika. Jest ona umieszczona w prowadnicach. Rozwiązanie jest bardzo wygodne. Na początku może jednak wymagać przyzwyczajenia, bo jak zapomnimy przy zamknięciu bagażnika o rozłożeniu rolety, to widoczność w tylnej szybie będzie ograniczona do wąskiego paska u góry. Pojemność bagażnika w takiej konfiguracji wynosi 483 litry, a podłoga jest praktycznie idealnie równa z progiem załadunkowym. Nasza wersja wyposażenia Ultra została dodatkowo uzupełniona o składany hak holowniczy za 5600 zł. Maksymalna masa holowaniem przyczepy może wynosić 2400 kg. Poza hakiem holowniczym mamy też opcjonalne aktywne zawieszenie pneumatyczne za 11 500 zł, które przyciskami umieszczonymi w bagażniku możemy obniżać, żeby ułatwić sobie załadunek. Bagażnik, jak widać, jest ładnie wykończony wykładziną. Po obu stronach mamy dwa solidne haczyki oraz oświetlenie, a dodatkowo po lewej stronie jest jeszcze gniazdo 12V. Bagażnik w standardowym ustawieniu ma długość około 95 cm. A czy pod podłogą mamy koło zapasowe? Sprawdźmy. Pełnowymiarowe koło nie jest dostępne, ale można zamówić w opcji koło dojazdowe za 750 zł. Uniesioną podłogę możemy w sprytny sposób zaczepić specjalnie do tego przeznaczonym haczykiem. Dodatkowo pod podłogą mamy jeszcze troszeczkę miejsca na jakieś drobniejsze przedmioty. Jak widać, są tutaj rozmieszczone elementy związane z układem zawieszenia pneumatycznego oraz, jak się domyślam, 48V akumulator trakcyjny. Sprawdźmy w takim razie jeszcze, jak wygląda powierzchnia bagażowa po rozłożeniu tylnych oparć. Rozkładanie tylnych oparć jest banalnie proste, szczególnie jak mamy na wyposażeniu elektrycznie składane zagłówki tylnych siedzeń. Zagłówki tylnych siedzeń też możemy złożyć klikając odpowiednią opcję na ekranie multimedialnym. Po rozłożeniu oparcia tylnego siedzenia podłoga jest prawie idealnie równa, a długość do fotela kierowcy, którą ustawiłem pod moje preferencje, wynosi prawie 180 cm. Mamy oczywiście możliwość rozkładania tylnego oparcia w różnych konfiguracjach. Sprawdźmy w takim razie, ile jest miejsca w drugim rzędzie. Fotel kierowcy jest ustawiony pod mój wzrost, czyli 1,82 m. Wsiadanie jest czystą przyjemnością. Nie mamy regulacji kanapy na długość, ani pochylenia tylnej kanapy, chociaż ustawienie jest moim zdaniem wygodne. Przy aktualnym ustawieniu fotela kierowcy ilość miejsca na stopie jest bardzo duża. Powiedziałbym, że nawet niedużo brakuje, żeby wyprostować nogi. Niestety środkowe miejsce na tylnej kanapie nie będzie już tak komfortowe dla osoby dorosłej,
bo mamy dość wysoki tunel środkowy. Jest to w przybliżeniu mniej więcej taka wartość. Na kolana ilość miejsca jest też w zupełności wystarczająca. Z kolei nad głową, pomimo tego, że jest dach panoramiczny, mam jeszcze taki zapas przestrzeni. Z tyłu mamy nawiewy w słupku. Możemy intensywność nawiewu regulować. Oraz w tunelu środkowym. Klimatyzacja czterostrefowa. Dodatkowo, a tu jeszcze mamy intensywność nawiewu. Dodatkowo fotele zewnętrzne są podgrzewane. Mamy 3 stopnie do wyboru. No jest to z pewnością jak przystało na klasę premium. Podgrzewane tylne, skrajne fotele, podgrzewana kierownica oraz podgrzewane fotele przednie znalazły się wraz z opcją skórzanej tapicerki, która jest wykonana z wyjątkowo miękkiej, wysokogatunkowej skóry Nappa. W przednich siedzeniach skóra jest wentylowana. Dodatkowo pakiet ten obejmuje wstawki z prawdziwego drewna. Pakiet ten kosztuje w naszej wersji 9700 zł, ale daje autentyczne poczucie luksusu. W drugim rzędzie siedzeń mamy też oczywiście szeroki, wygodny podłokietnik z 2 miejscami na kubki. Sprawdźmy teraz, jak wykonana jest tapicerka drzwi. Miękko, miękko, bardzo miękko, bardzo miękko. Powierzchnia gumowana. Miękko, miękko. Środek kieszeni twardych. Drzwi zachodzą na sam dół. Miękko, miękko, bardzo miękko. Powierzchnia gumowana. Miękko, miękko. Tu już twardo, ale taki szlachetniejszy plastik i twardo. Dla mnie przednie fotele były niesamowicie komfortowe. Wyobraźcie sobie, że nawet podgrzewany był ten elektrycznie wysuwany element przedłużający siedzisko. Część funkcji związanych z regulacją fotela jest wyświetlana na ekranie. Zobaczcie, jak to wygląda. W naszej wersji mamy masaż. Możemy regulować sobie tutaj boczki. Regulacja lędźwiowa. I to naprawdę w sporym zakresie. Od samego dołu praktycznie aż do góry. No i też mamy tutaj regulację podparcia ud.
Jak już wcześniej wspominałem, w przedniej części mamy elementy z prawdziwego drewna. Poza wstawkami na desce rozdzielczej z drewna jest też wykonana roletka. A w sumie to górna część roletki jest pokryta drewnem. Pod tą roletką mamy miejsce na 2 kubeczki. Tu powierzchnia jest gumowana. Pod podłokietnikiem jest schowek, dość głęboki, gdzie mamy 2 gniazda USB-C. Dno jest gumowane, ścianki flokowane. Schowek przed pasażerem jest podświetlony, flokowany. Nie może mieć tu zastrzeżeń żadnych właściwie do wykończenia. Wnętrze. Tu mamy miękko, elementy wstawki drewniane, miękko z przeszyciami, miękko. Słupki są oczywiście też pokryte materiałem. Lusterko z podświetleniem bezpośrednim. Pewną ciekawostką jest to, że sterowanie dachu odbywa się też w sposób dotykowy. Teraz nam się uchylił przy jednym naciśnięciu. Zamknął. Możemy go też otworzyć. Działa to bezproblemowo. Dodatkowe przyciski fizyczne, jakie mamy, to, tak jak tutaj widać, światła awaryjne, nawiew maksymalny, ogrzewanie tylnej szyby, pokrętło do regulacji dźwięku i zmiany stacji radiowych bądź utworów. Poniżej w tunelu środkowym oczywiście dźwignia zmiany biegów. W tym miejscu mamy charakterystyczne dla Volvo pokrętło do startu lub wyłączenia silnika. Hamulec ręczny i autoholc. Wszystko bardzo przemyślane, fajnie wykonane. Testowane Volvo XC60 zostało, jak wcześniej wspominałem, wyposażone w opcjonalne zawieszenie pneumatyczne. Nie miałem okazji testować zawieszenia standardowego, ale komfortem tego aktywnego zawieszenia pneumatycznego jestem po prostu zachwycony. Moim zdaniem to zawieszenie wraz z napędem pasuje idealnie do charakteru tego luksusowego SUV-a premium. Samochód w moim odczuciu dostojnie amortyzuje nierówności. Jak ultra luksusowy SUV można wręcz odnieść wrażenie, że płynie po drodze, ale jednocześnie bardzo dobrze się prowadzi. Testowałem też to zawieszenie na bardzo dziurowej drodze oraz na nierównej kostce brukowej. Podczas jazdy nie słyszałem żadnych niepokojących dźwięków. Dla porównania, nie wszyscy rywale z tego segmentu premium oferują możliwość zamówienia zawieszenia pneumatycznego. Mówimy oczywiście o aktualnej ofercie. Taką możliwość, o ile się nie mylę, aktualnie daje Mercedes GLC i Audi Q5. Natomiast w BMW X3 i Lexusie NX nie ma takiej opcji. Jeśli się mylę, poprawcie mnie w komentarzu. Musimy jednak mieć na uwadze, że jeśli planujemy być długo użytkownikiem takiego samochodu z zawieszeniem pneumatycznym, może to mieć wpływ na wyższe koszty eksploatacji. Widoczność w lusterku wstecznym jest dobra,
szczególnie przy złożonych zagłówkach tylnych siedzeń. Jak wcześniej wspominałem, zagłówki możemy też złożyć z pozycji kierowcy, klikając odpowiednią opcję na ekranie. Złożone tylne zagłówki w praktyce uniemożliwiają swoją pozycją komfortowe siedzenie. W związku z tym pasażer skrajnych miejsc musi mieć zawsze właściwie ustawiony zagłówek. Tak właśnie Volvo dba m.in. o nasze bezpieczeństwo. Za chwilę sprawdzimy, czy Volvo XC60 B5 jest dobrze wyciszonym samochodem, ale teraz jeśli możesz, daj kciuk w górę. Jest to dla mnie motywacja do realizacji kolejnych testów. Kultura pracy silnika jest moim zdaniem dobra. W pewnym zakresie obrotów słyszałem taki przyjemny dla mnie pomruk. A jak wygląda wyciszenie samochodu? Przy prędkości 120 km/h na oponach zimowych wskazanie sonometru wahało się między 66 a 67 dB. Można to powiedzmy uśrednić do 66,5 dB, co moim zdaniem zasługuje na pochwałę, tak samo jak audio Bowers & Wilkins, który też miałem przyjemność testować. Z kolei przy prędkości 90 km/h pomiar nie przekraczał 63 dB. Jesteście ciekawi, jak się sprzedaje Volvo XC60 i jaki jest aktualny cennik? Zaraz to sprawdzimy. W 2024 roku najlepiej sprzedającym się w Polsce SUV-em klasy średniej w segmencie premium było właśnie Volvo XC60 z wynikiem 6174 sprzedane egzemplarze. Tuż za Volvo był Lexus NX, sprzedając 5727 sztuk, a na trzecim miejscu uplasowało się Audi Q5, rejestrując 5021 sztuk. Zerknijmy w takim razie na aktualny, standardowy cennik Volvo. Ceny zaczynają się od 221 900 zł, ale pamiętajmy, że w standardzie mamy dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 250 koni plus silnik elektryczny o mocy 14 koni mechanicznych, a do tego napęd na 4 koła. Polecam też dopytać się o rabaty. Mogą one być znaczące, szczególnie jak będziemy korzystać z finansowania. Napiszcie w komentarzu, jak oceniacie cennik Volvo XC60. Przy okazji sprawdźcie, czy macie subskrypcję, bo niebawem planuję kolejny film. W reflektorach, lusterkach oraz światłach z tyłu mamy wyłącznie technologię LED. Podobnie sytuacja wygląda z lampkami, które odpowiadają za podświetlenie wnętrza. Tam też nie zauważyłem tradycyjnej technologii. W Volvo, jak przystało na segment premium, mamy podświetlone klamki z przodu i z tyłu, podświetlone podłoże po otwarciu drzwi z przodu i z tyłu. Podświetlony jest też oczywiście schowek przed pasażerem, ale to nie wszystko. Na mnie największe wrażenie robi kryształowa, podświetlona dźwignia zmiany biegów. Dodatkowo mamy podświetlone miejsce na kubeczki, proszę tutaj, a także podświetlony schowek pod podłokietnikiem. W naszej wersji wyposażenia Ultra mamy w standardzie skrętne reflektory przednie w technologii Full LED. Reflektory te skręcają się wraz z kierownicą, by lepiej oświetlić drogę przed samochodem. Mając te reflektory w technologii Full LED, światła drogowe mogą pozostawać włączone przez cały czas. Gdy mijamy lub doganiamy inny samochód, reflektory wycinają samochody z wiązki światła, żeby nie oślepiać kierowców. Jak widzicie, reagują bardzo dobrze. Intensywność świecenia jest bardzo dobra. W wybranych innych modelach Volvo oferuje reflektory pikselowe. W mojej ocenie są one jeszcze bardziej skuteczne i precyzyjne. Z kolei w najnowszym Volvo XC90, którego jeszcze nie miałem okazji testować, są reflektory matrycowe. Pod koniec lutego tego roku pojawił się kolejny lifting Volvo XC60. Nieco przeprojektowany został przód, który otrzymał m.in. odświeżony projekt grilla. Do tego dochodzą przyciemnione tylne światła, a także nowe opcje kół i lakierów. We wnętrzu pojawił się nowy ekran systemu infotainment,
który ma teraz 11,2 cala. Wzrosła rozdzielczość, a także ogólna jakość obrazu. Została też trochę przeprojektowana deska rozdzielcza. Kabina ma być teraz jeszcze lepiej wyciszona. W każdym razie jest już możliwość konfiguracji XC60 po najnowszym liftingu. Napisz w komentarzu, jak oceniasz Volvo XC60 i jego ceny na tle konkurencji. Jeśli jesteś posiadaczem tego samochodu, napisz, jak spisuje się w codziennym użytkowaniu. Ja tymczasem dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film Ci się podobał i zostawisz swój kciuk w górę. Do zobaczenia przy kolejnym filmie. Cześć!